Temat dzisiejszej prezentacji to passwords. Do you keep them safe? Hasła. Czy trzymasz, czy przechowujesz, czy obrabiasz je bezpiecznie? Kto z Was spotkał się z czymś takim jak prawo nagłówków Betteridge'a? No, lasu rąk nie ma, to wytłumaczę. Prawo nagłówków Betteridge'a, tak w telegraficznym skrócie, mówi o tym, że jeśli w tytule czegokolwiek, prelekcji, artykułu, jakiegoś wystąpienia pojawia się pytanie zamknięte, zaczynające się od czy, to odpowiedź najprawdopodobniej brzmi nie. Na przykład, czy celebryta X tentegował celebrytkę Y, albo czy wynaleziono lekarstwo na raka. No to odpowiedź brzmi zwykle nie. A dlaczego tak piszą ze znakiem zapytania? No zwykle z powodu ostrożności procesowej, żeby komuś tam nie podpaść, ale myśmy tego nawet nie sugerowali, my tylko zapytaliśmy, wolno napytać i tak dalej. Passwords, do you keep them safe? I tutaj też aplikuje się niestety z moich doświadczeń prawo nagłówku Betteridge'a. Nazywam się Piotr Przybył, przyjechałem do Was spod Wrocławia. Jestem samozatrudniony na stanowisku Remote Freelance Software Gardener. Długa nazwa, wiem. Jeśli ktoś nie wie, co to za rola Software Gardener, to polecam przeczytać Pragmatycznego Programistę, nie tylko z tego zresztą powodu. A gdy pada pytanie, gdzie pracuję, to odpowiedź wygląda mniej więcej tak, że jak wychodzę z sypialni, to drugie drzwi po lewej. Tam jest moje miejsce pracy. Lecimy. O czym dzisiaj będzie, moi drodzy? Będzie o tym, czego nie robić. Jak omówimy sobie to, czego nie robić, to już łatwiej nam będzie omówić to, co robić z kolei i wtedy będzie łatwiej opowiedzieć, jak to należy robić. Powiemy trochę o naszych przeuroczych użytkownikach i jeszcze o paru innych rzeczach. Natomiast nie będzie dzisiaj o hasłach przechowywanych w czystym tekście. Moim zdaniem przypomina to trochę taką sytuację, gdy przechowujemy hasła w czystym tekście, jakbyśmy byli za murami więzienia, brali prysznic, no i właśnie upadło nam mydło. No i to jest tylko właśnie kwestia paru chwil, aż ktoś tam od tyłu w niecnych zamiarach nam zrobi jesień średniowiecza. Ja uważam, że jest jedna zaleta przechowywania haseł w czystym tekście, to znaczy jeżeli mamy tę świadomość, że one są w czystym tekście i wiemy, że tak naprawdę jesteśmy właśnie w więziennej łazience, to musimy trzymać to mydło, żeby nam pod żadnym pozorem nie wypadło. To jest ten plus przechowywania haseł w czystym tekście, innych plusów nie widzę, dlatego o takich hasłach nie będziemy dzisiaj mówić. Prowadzi to do wniosku, że hasła mogą być albo, jak to się mówi po polsku nieładnie, zahaszowane, albo zaszyfrowane. Haszowanie teoretycznie, co pokażemy niedługo, jest procesem nieodwracalnym. To znaczy, że otrzymujemy jakiś skrót, jakiś wynik funkcji haszującej z naszego hasła i potem, gdy przychodzi jeszcze raz hasło, to porównujemy, czy się hasze zgadzają. Jeśli się zgadzają, to ktoś poda właściwe hasło, żeby się uwierzytelnić. Z kolei szyfrowanie jest procesem odwracalnym, czyli można sobie coś zaszyfrować, można to potem odszyfrować i na przykład porównywać te hasła znowu są te wersje, tak jak do nas przyszły, od użytkownika. Ale po co w ogóle to robimy? Na wypadek, jakby się przytrafiło coś złego, jakby ktoś potłukł słoik, albo na przykład jakby admin się zbisurmanił i sprzedał bazę haseł, bo nie dostał nowego samochodu służbowego, albo na przykład ktoś faktycznie zrobił włam i nasza baza danych wyciekła, to po to właśnie hasła szyfrujemy albo haszujemy. Nasz użytkownik, gdy przychodzi do nas, do naszego systemu, to zachowuje się trochę tak jak Gandalf, który dawał pierścień Frodo. Keep it secret, keep it safe. Hasło, które dostajemy od użytkownika, musimy trzymać w sekrecie i musimy trzymać bezpiecznie. I o tym właśnie będziemy dzisiaj mówić. Parę teraz przykładów tego, czego nie robić, jak nie robić. Oceniałem kiedyś trochę takich projektów akademickich i nie wiem jak wy, ja mam taki zwyczaj, że lubię rzucić okiem do kodu, jak niektórzy już wiedzą. I nie tylko do kodu, ale też również do bazy danych i na interfejs danego systemu. I wtedy już po egzaminacji bazy danych i tego interfejsu dużo można o samym systemie powiedzieć, zanim się jeszcze popatrzy do kodu. No to ja patrzyłem namiętnie do bazy danych i tam widziałem coś takiego. Rzuciła się oczy w tabeli users taka kolumna password przechowywany w typie integer, czyli na 4 bajtach. Sama aplikacja była napisana w Javie, czyli ktoś ma jakiś pomysł, co tam się stało w tym kodzie. Ja pomysł miałem, ale postanowiłem, że się upewnię. I zajrzałem do klasy, prawda, user.dao i tam w środku była metoda insert user, przyjmowała login i hasło i tam była wywoływana sesja na Hibernate na ORM-ie i tam w środku na napisie, na stringu password ktoś wywołał hashcode.
I właśnie wynik tego wywołania tego hashcode'a był przechowywany w tej tabeli. I pytam się autora, Stefan, ale dlaczego? Dlaczego ty tak zrobiłeś? Dlaczego tam wywołałeś hashcode i trzymasz ten hashcode w tej bazie danych? No jak, to co ty nie wiesz? No przecież hasła trzeba haszować, no każdy wie. Hasła muszą być zahaszowane. Nie? A Stefan, a dlaczego nie przeczytałeś chędożonej instrukcji? Trzeba było przeczytać chędożonej instrukcji, bo w chędożonej instrukcji, w tym wypadku w JavaDocu dla Java jest napisane, że hashcode się wykorzystuje do hashsetów, do hashtable, hashmap i tak dalej, jako skrót, gdzie obiekt znajduje się w kolekcji. Tam nie ma słowa o bezpieczeństwie. To żadne bezpieczeństwo, żadna kryptografia i tak dalej, zwykła funkcja skrótu. Poza tym, to są źródła z JVM 8 i jak popatrzycie, to jest dosyć prosty algorytm, co prowadzi nas do wniosku, że jeżeli mamy hashcode, to jesteśmy w stanie tę oryginalną wartość wyliczyć. To jest implementacja hashcode'a z napisu, właśnie ze stringa. Co więcej, jest wściekle dużo kolizji, no bo na 4 bajtach nie da się dużo upchnąć, prawda? I zakładamy, że mamy hasła 6-znakowe, tak jak weźcie takie hasło A, B, C, D, E, F, zmieniając naprzemiennie znaki, to te wszystkie pozostałe hasła z tej funkcji dadzą nam dokładnie ten sam rezultat, więc jest bardzo dużo kolizji. Co prowadzi do takiej prostej konstatacji, że ktoś mógł podać, użytkownik mógł podać o to hasło, a kradziej wszedł z takim hasłem do naszego systemu. To jest właśnie też problem, na który trzeba wziąć pod uwagę kolizję tych haszy. Drugi przypadek, to już tak przed paroma laty klient mnie poprosił, bo do niego się zgłosił jego klient z kolei, tam się coś poprzytykali z firmą hostingową, z adminem i tak dalej. Generalnie gość wziął klocki i powiedział, że idzie do innej piaskownicy. No i trzeba było odzyskać to hasło do tego super admina i co zrobiłem, żeby to hasło odzyskać, czy ustawić nowe? No zrobiłem to, co każdy szanujący się programista, czyli popatrzyłem na Stack Overflow, nie? No i na Stack Overflow była właśnie taka receptura, że należy zrobić takie coś. Należy zupdate'ować admin user, ustawić nowy password i to MD5. I tak mi tak coś, aby na pewno, czy tak faktycznie jest. I wiecie, że aż zacząłem przeglądać źródła od tych systemów, od tej platformy. To było oparte na jakimś tam ówczesnym Magento w PHP, ten sklep. I się okazało, że w wersji Community Edition, takiej wiecie, darmowej, otwartej dla wszystkich, to rzeczywiście oni w ten sposób wyznaczali hash od hasła. To było liczone MD5. Tutaj MD5 liczyła sobie radośnie hash od hasła. A w wersji Enterprise Edition było niby troszkę lepiej, bo teoretycznie ktoś mógł przemigrować bazę ze starego systemu, to nadal miał MD5 w sensie z Community Edition, ale już jeżeli miał powiedzmy coś dziewiczego, no to wtedy miał SH256, no to teoretycznie trochę lepiej. No, czy na pewno, znowu należałoby zapytać autora takiego systemu, ale Stefan, ale dlaczego nie rzuciłeś okiem do chędożonej instrukcji? Bo w chędożonej instrukcji, jak tam rzucić okiem, jak zrobić, przegrepować się po manualu od MD5, to tam jest napisane, żeby nie wykorzystywać tego do żadnych zastosowań związanych z bezpieczeństwem. To się nie nadaje, do MD5 się nie nadaje do zastosowań związanych z bezpieczeństwem od paru ładnych, dobrych lat. Jak tę funkcję, że tak powiem, wynaleziono, opisano gdzieś tam w latach 90. czy może jeszcze końcówkę 80., no to miało sens. Dzisiaj funkcja MD5 czy SHA i tak dalej się wykorzystuje do tego, że macie fajny film, nie wiem, z ostatniej imprezy albo z chrzcin dzieciaka, wysyłacie do swojego jakiegoś tam ziomala albo innego kuzyna i on, żeby się upewnić, to rzeczywiście ten plik dostał, czy wiecie, nic się nie przekłamało, albo jak ściągacie obrazy jakichś płyt, to wtedy jest, tam możecie policzyć MD5 czy SHA i to jest właśnie funkcja skrótu, że się sprawdza, że wszystkie bity, bajty po kolei były tak jak trzeba. Ale tam jest napisane expressis verbis, żeby nie wykorzystywać tych funkcji do bezpieczeństwa. I tak jest napisane od 10 lat mniej więcej. A ludzie nadal radośnie z nich korzystają. Nie wiem dlaczego. Nie wykorzystujcie MD5 czy SHA, przynajmniej w takiej podstawowej wersji do haszowania czegokolwiek w kontekście kryptografii i bezpieczeństwa. Zwykłe haszowanie, można powiedzieć, że no to zrobimy tak, że wymienię SHA w takim razie jakieś tam lepsze, no nie 256, tylko 512, albo jakieś tam opakujemy MD5 w SHA i tak dalej. Nie, to nie działa. To nie działa, to nigdy nie zadziała ze względu właśnie na tablice tęczowe, na tablice, które w ogóle mają wyliczone hasła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to już nie działa. Samo haszowanie zwykłe hasła. No to ludzie mówią, no to w takim razie trzeba co zrobić?
Posolić, tak. Jak posolimy, to będzie dobrze, nie? No bo tablice tęczowe w dużym skrócie, czy w ogóle tablice z tymi haszami polegają na tym, że ktoś te hasze już raz wyliczył i potem, żebyś ty nie musiał liczyć na swoim komputerku, to możesz po prostu zrobić taki lookup do tablicy, nie? I to był taki, tęczowa tablica to jest taki rozsądny kompromis między czasem procesora i zajętością pamięci czy tam dysku. To jest taki zgniły kompromis, no ale on działa, żeby właśnie się pozbyć tego wektora ataku, to ludzie zaczęli solić hasła, czyli solenie dodajemy jakiś losowy napis, jakąś losową inicjalizację czy coś takiego do naszego hasła, wtedy możemy wywołać MD5 i będzie bezpiecznie. Czy aby na pewno? Ja myślałem zrobić taki eksperyment, jak pierwszy raz przygotowywałem tę prezentację, żeby zrobić ten eksperyment, żeby pokazać, że to nie działa. Ale się okazało, że nie muszę robić tego eksperymentu, bo taki eksperyment już ktoś kiedyś przeprowadził, niejaki Troy Hunt w 2012 roku. Może jest on znany ludziom od .NETA, bo on się tam ostro w .NETach też udziela. Co on zrobił? On zrobił tak, kupił sobie kartę graficzną, wtedy ta karta kosztowała go $500. Ściągnął słownik najczęściej wykorzystywanych haseł przez ludzi, czyli nie taki zwykły jakiś tam angielskiego czy czegoś, tylko haseł, słownik najczęściej wykorzystywanych haseł i zainstalował sobie Hashcata. Hashcat to jest takie, może troszkę powiększę, Hashcat to jest, jak tutaj możecie przeczytać, Advanced Password Recovery. To możecie odzyskiwać w ten sposób hasła i to ma bardzo taki ciekawy feature, jak to się mówi w korporacjach, że może działać na wielu kartach graficznych. Aż do 128 kart graficznych, przynajmniej jak slajd był robiony, mogło obsłużyć. No i czyli uzbrojony w to wszystko, w tę kartę graficzną za $500, w ten słownik i w Hashcata, Troy Hunt co postanowił zrobić? Postanowił zacząć łamać hasła, które wyciekły z Sony PlayStation Network, ale wcześniej wypuścił parę benchmarków na tym Hashcacie. I co mu wyszło? Hashcat mu zgłaszał, że jest w stanie wyliczyć nieco ponad 4,5 miliarda haszy MD5 na tej karcie graficznej na sekundę. 4,5 miliarda. SHA podobno nieco ponad 2 miliardy haszy na sekundę. Potem się tam okazało, że jak wiecie, dochodzi rzeczywiste czytanie haszy na przykład z dysku, to trochę tam spowalnia, bo I/O i takie rzeczy. I jak SHA-1 to było około miliard haszy na sekundę. Co prowadzi nas do takiego wniosku, że gdy mamy hasło 6-znakowe i w tym haśle zakładamy, że mamy angielski alfabet, 26 znaków małych, 26 znaków dużych, 10 cyfr do tego, mamy 57 znaków, więcej, przepraszam, tam jest 26 to jest 52 i 10 cyfr to mamy 62 znaki, na 6 pozycjach to powoduje, że to jest około 57 miliardów kombinacji. No to teraz, jeśli mamy miliard haszy na sekundę i 57 miliardów kombinacji, to prowadzi do prostego wniosku, że takie hasło ono po prostu musi paść w mniej niż minutę, a statystycznie padnie po 30 sekundach, bo pada po połowie. Niektóre padną w drugiej sekundzie, zależy jak trafi, a niektóre w 58, nie? Więc zwykłe nieposolone hasła z SHA-1, 6-znakowe, każde hasło złamałby w ciągu minuty. I zrobił taki eksperyment w ciągu, no jak twierdzi, to było parę odcinków Family Guy'a, ale też to trwało 45 minut. Poddał 40 000 haseł próbie łamania i okazało się, że w tym czasie, wykorzystując tego Hashcata i tę jedną kartę graficzną, udało mu się złamać, i ten słownik, co ciekawe, udało mu się złamać 25 000 haseł. To jest niecałe 2/3 w ciągu tych 3 kwadransów, kartą za $500. I to mu dało wynik około 9,25 hasła na sekundę. W czerwcu 2012 roku. To już parę lat temu. Do tego też wrócimy. No i pomyślcie, co by Troy Hunt był w stanie wskórać, gdyby miał całą taką kopalnię bitcoinów. Nawet jakby tam mieli 13, 14, barburkę i związki zawodowe, to on i tak był w stanie te hasła doskonale łamać. No ktoś powie, no dobra, no ale to może i tak nie zadziałać, bo wiecie, on to musi zamówić na Ali, nie? Albo u innego Chińczyka, to musi przyjechać 2 miesiące, celnicy, jakieś tam cła jeszcze, inne nieprzyjemne rzeczy, on to musi zamontować w domu, przyjdą smutni panowie, proszę pana, a dlaczego pan tu ma w domu plantację marihuany, bo my z firmy energetycznej wiemy, że pan nagle zaczął dużo prądu siorbać i tak dalej, nie? Masa nieprzyjemności. No jest inne rozwiązanie, jak się ma $100 w kieszeni. Albo $500 w kieszeni. Nie trzeba już tego sprzętu zamawiać, on jest po prostu, ta moc odliczeniowa tylko czeka, żeby wprowadzić numer karty kredytowej, nie? I nawet są chmury, że właśnie na GPU są puszczane i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba się babrać w tym sprzęcie. Co jest problemem?
Prędkość, moi drodzy, zabija niedźwiedzie, jak się okazuje, ale również i hasze naszych haseł. O to właśnie chodzi, że gdy ktoś zahaszował sobie na przykład hasła MD5 w latach 90. i ten hash był niezmieniany przez te wszystkie lata, no to dzisiaj jesteśmy ten sam hash w stanie dużo szybciej rozwalić czy policzyć jeszcze raz, nie? Czyli problem jest to, że te hasze łamią się za szybko i co więcej, to postępuje w czasie z czymś, co ja nazywam, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, ja to tak nazywam ekstrapolowanym prawem Moora. Tutaj macie dwie osie, na osi poziomej mamy czas, latka sobie lecą, a na prawej mamy koszt wykonania obliczenia jednej kalkulacji w stosunku do dolara z uwzględnieniem inflacji. I jak widzicie, tam są tu maszyny jakieś mechaniczne, potem są na przełącznikach, na lampach, potem są tranzystory i tu są wreszcie układy scalone. I tutaj na samym końcu to już są procesory graficzne, jakieś tam Nvidia i tak dalej. Wykres jest chyba sprzed 2 czy 3 lat. Czyli ta krzywa cały czas jest zachowana. I to nie chodzi o to, że ma się podwajać liczba tranzystorów w procesorze, tak jak to oryginalnie Moore sformułował. Chodzi o to, że mając $100, za mniej więcej ten okres Moore'a, czyli 18 miesięcy, będę sobie w stanie mieć 2 razy więcej mocy obliczeniowej w moim komputerze. I biorąc pod uwagę to, że te inflacje, takie rzeczy, to o to chodzi w, jak ja to nazywam, ekstrapolowanym prawie Moore'a. Że mam pieniądze i jestem je w stanie z takim samym przyrostem w przyszłości zamieniać na moc obliczeniową. Teraz zróbmy trochę matematyki. Wróćmy do tego przykładu Troya Hunta. On to zrobił w czerwcu 2012 roku. Teraz mamy październik 2018, czyli minęło 6 lat i 4 miesiące, mniej więcej. Mniej więcej, nie? To powoduje, że jakby to podzielić na te okresy Moore'a, to dostajemy 4,2 okresu. Mniej więcej. I teraz moc obliczeniowa się podwaja w tym okresie, więc to jest 2 do tej potęgi. Co powoduje, że dzisiaj komputer czy z kartą graficzną za $500 złamałby tych haszy mniej więcej 18,6 razy więcej. To powoduje, że dzisiaj nie mielibyśmy mniej więcej 9,2 hasła, tylko jakieś 172 hasła. Mniej więcej, bo nie chodzi o dokładne liczby. I teraz tak, jak dawałem tę prezentację jakoś w czerwcu, to tam dobijaliśmy do 150 haseł. W marcu z kolei wcześniej było, jeśli dobrze pamiętam, 130 haseł. Wcześniej w grudniu było 115 haseł. Więc za każdy kolejny kwartał, co tu mówię, to po prostu tych haseł jest coraz więcej, bo to jest właśnie największy problem z tym wszystkim. Tutaj to, że to jest 2 do potęgi. To jest, moi drodzy, funkcja wykładnicza. Ona rośnie tak albo tak, zależy z czyjej tam perspektywy patrzeć. Jeżeli nie inwestujecie w swoje hasze, tylko trzymacie je nadal tak samo zahaszowane jak jakiś czas temu, to one się degradują właśnie w takim postępie wykładniczym. I to jest ten drugi problem związany z prędkością, z czasem potrzebnym na łamanie haseł. Jeżeli nie zajmujecie się ponownym przehaszowaniem, że tak powiem, to te hasze właśnie w takim tempie będą się degradować. W tempie wykładniczym. I to jest największy problem, który nas dotyka, jeśli chodzi o haszowanie haseł, który wynika z tego ekstrapolowanego prawa Moore'a. Ktoś powie, ale czy ja się powinienem przejmować? No mówię, ja się nie powinienem przejmować, to jacyś tam inni ludzie się tym zajmują, bezpieczeństwem, jacyś admini się tym zajmują, nie jacyś architekci się zajmują, czy ja, zwykły szary programista, powinienem się tym przejmować? No w Alibabie się nie przejmowali, się okazało, że w ciągu bodajże 6 tygodni im tam wyciekło 21 milionów haseł. W ogóle na 99 milionów prób zhakowania mieli 21 milionów poprawnego odgadnięcia hasła. To jest porażający współczynnik, 1/5. Z drugiej strony oni się tłumaczyli tak, całkiem rozsądnie, ja uważam, że oni po prostu nie zauważyli w ciągu tam 6 czy 8 tygodni tych prawie 100 milionów dodatkowych żądań, bo dla nich to jest igła, wiecie, w stogu siana, czy kropla w wielkiej bali e-commerce'a, który oni obsługują. To po prostu ktoś sprytnie tak pomalutku sączył, że oni tego nie zauważyli. Atlassiana też zhakowali te hasła od nich, ci od Jiry, takie rzeczy. Fora Ubuntu też padły. Ashley Madison, to była bardzo śmierdząca i paskudna sprawa, wiecie, portal randkowy dla żonatych i mężatych, nie?
przykra bardzo sprawa. Właśnie Sony PlayStation Network. Wiele haseł wyciekło z LinkedIna. Ta liczba już jest nieaktualna. Okazało się, że tych haseł wyciekło dużo więcej. To był ciekawy był przykład. One zdaje się właśnie były z SHA-1 i one były posolone. I pojawiły się wieczorem jednego dnia na ruskim Andernecie. I następnego dnia rano druzgocąca większość z nich już była podobno dostępna właśnie w plaintekście. Tyle czasu to zajęło właśnie jedną noc, żeby większość tych haseł odhaszować, co teoretycznie powinno być niemożliwe. Z Dropboxa wyciekło wiele haseł. Ta lista też może nie być najbardziej aktualna, ale okazuje się, że gdzie najwięcej jest tych wycieków, tych wszystkich haseł, to z wszystkich tam jakichś spambotów, wiecie, firm i tak dalej, że z tych sieci najwięcej haseł paradoksalnie wycieka obecnie, nie z jakichś tam systemów. Tutaj pospadało, widzicie, LinkedIn jest gdzieś niżej, MySpace też tutaj. Kiedyś one tu były na samym szczycie tej listy, a sukcesywnie opadają, bo tam te spamboty coraz bardziej zaczynają rządzić i rozdawać karty. Czyli chyba powinniśmy się przejmować. Jakie jest na to rozwiązanie? Rozciąganie. Rozwiązaniem na właśnie degradację tych haszy jest rozciąganie. Teraz trzeba rozciągnąć nasze hasła i w przyszłości też je trzeba będzie rozciągać. Czyli trzeba to zrobić tu i teraz, ale również w przyszłości. Jak to można robić? Czy czym to można robić? Można to robić przy pomocy cały czas przez wiele osób polecanego PBKDF2. To tak na dobrą sprawę sprowadza się do tego, że tam ileś razy jest wywoływana funkcja, któraś funkcja SHA i niektórzy naciskają na to dlatego, że to jest cały czas jakby popierane czy certyfikowane przez NIST. To jest tak jakby amerykański odpowiednik naszego urzędu od miar i wag. Przy czym mam nadzieję, że oni lepiej robią swoją robotę niż ci u nas, którzy dopuścili te, wiecie, te iskry i tak dalej, nie? Także mam nadzieję, taką cichą nadzieję, że ich urząd działa lepiej. Ale właśnie z tego powodu, że jest to popierane przez NIST, to wiele osób jest zwolennikami Bcrypta. Bcrypt wziął się z tego, że dwóch kolesi popatrzyło na Blowfisha. Blowfish to jest algorytm do sortowania asymetrycznego, przepraszam, do szyfrowania symetrycznego, czy można zaszyfrować i odszyfrować. I oni zauważyli, że na początku Blowfish ma taki etap, że właśnie tam, żeby ta maszyna ruszyła, to on sobie musi dużo tych kluczy nagenerować, że to zajmuje dużo czasu, nie? I to może być trochę problem przy szyfrowaniu, ale przy haszowaniu haseł to jest właśnie dokładnie to, co chcemy zrobić. I właśnie dlatego wzięli ten kawałek, jeszcze go tam bardziej podrasowali, dociążyli, żeby jeszcze bardziej tam lepiej to haszowało i tak powstał Bcrypt. Jest też Scrypt, bo Bcrypt się niestety bardzo nieładnie degraduje na kartach graficznych, dlatego wiele osób poleca Scrypta, gdzie Scrypt to jest taki trade-off, że albo masz dużo RAMu, albo będzie to długo trwało. I to właśnie powoduje, że to się świetnie nadaje na karty graficzne, przepraszam, do systemów takich desktopowych, a nie na karty graficzne, gdzie tak łatwo w takiej właśnie kopalni łamać, dlatego że karty graficzne owszem szybko liczą, ale mają stosunkowo mało RAMu jak na to obliczenia, jak w porównaniu do normalnego procesora. A z drugiej strony prawdopodobnie nie chcecie tego na swoim systemie webowym, no bo jak przyjdzie 9 rano i wszyscy się w korporacji zalogują po tym, jak już sobie zrobią kawę w automacie czy w kantynie, no to wtedy może wam wasz system klęknąć, nie? Czyli dobre na przykład do desktopów, ale niekoniecznie dobre do jakichś aplikacji webowych. Wreszcie w 2016 roku zakończyło się Password Hashing Competition. NIST swego czasu zrobił konkurs jakby taki, że dawajcie ludzie, jakie tam macie swój algorytm do szyfrowania, to my z tego zrobimy ASA2, nie? I tam wybrali, nie wiem jak to się nazywa, bo to tam z niderlandzkiego Riandela czy coś. I community doszło do wniosku, że warto zrobić coś takiego samego, jak zrobił NIST, tylko właśnie, żeby wyłonić następcę Bcrypta. Bo co prawda Bcrypta jeszcze nikt oficjalnie nie złamał, no ale że tam trąci myszką. I to wygrał Argon 2 i też byli inni zwycięzcy, a ten punkt pominąłem, przepraszam, już wracam. Jest też funkcja Crypt, do niej tam jeszcze wrócimy pod koniec i ta funkcja się rozczłonkowała teraz na Crypt Checkpass i Crypt New Hash. To też jest sposób na wywołanie na przykład właśnie SHA albo Bcrypta na jakichś tam systemach Linuxowych, Unixowych. Czyli takie rozwiązania możecie wziąć, tak powiem, gotowe z półki, żeby zacząć haszować hasła lepiej niż robicie to teraz, jeśli zakładając, że nadal macie MD5 czy zwykłe SHA. I teraz znowu ze strony Troya, najważniejsze jest tutaj na dole, jak popatrzymy.
Jak porównamy różne algorytmy odsortowania, to najciekawsza jest ta rzecz tutaj na końcu, tak, że tak powiem, najłatwiej to zauważyć. Ile haszy w danym algorytmie haszowania, ile haszy jesteśmy w stanie wyznaczyć na sekundę. I popatrzcie, ludzie mówią, że weźmy SH512 bezpieczniejsze od SH256. No nie do końca, bo widzicie, tu nadal cały czas jest ten sam rząd wielkości. I to jest problem, 5 razy wolniej, no ale jest ten sam rząd wielkości, nie? Dopiero jak się weźmie Bcrypta z najniższym możliwym, niepolecanym i w ogóle, ale jednak kosztem, to wtedy mamy, widzicie, 2 rzędy wielkości mniej. I potem mniej więcej tak to działa, że podwojenie tego czynnika kosztów w Bcrypcie powoduje spadek o mniej więcej połowę. To też będziemy później widzieć, czyli wyliczymy połowę haszy mniej, albo wyliczenie takiej samej liczby haszy będzie trwało 2 razy dłużej. O to mniej więcej chodzi, nie? Czyli taki jest przeskok z 4 na 5, z 5 na 6, tak to działa. I to jest tutaj istotne. Dlatego same tam zamiany SHA, że ktoś upgrade'ował sobie SHA, to nic wam to nie da. Jak to naprawić tu i teraz? Taka prosta, załóżmy taką prostą sytuację, że macie w swojej bazie danych jakąś tam tabelę użytkownicy, czy konta, czy jak to zwał, tak zwał, i tam jest jakaś kolumna hasła, czy tam hasze haseł i jak to zrobić. I mnie się zdarzało to robić i tu właśnie dla was jest taki przykład, jak to można wejść, zrobić i to będzie działało. Najpierw dodajcie kolumnę, taką kolumnę z flagą, czy macie nowy hash, czy nie macie nowego hasza. Mówię o nowym haszu takim, że na przykład przechodzimy na Bcrypta. Przykładowo, bo nie musimy, ale że załóżmy, że Bcrypt. I domyślnie ta kolumna ma wszędzie wartość false, czyli żaden użytkownik nie ma jeszcze hasza z Bcrypta policzonego. Dodajemy drugą kolumnę, gdzie będziemy trzymać ten nowy hash od hasła. I teraz dla wszystkich użytkowników w tej kolumnie ustawiamy hash od starego hasza. Robimy taką matrioszkę, babę w babie. Bierzemy stary hash, przerzucamy, haszujemy go, zawijamy w tę nową funkcję haszującą i wrzucamy do tej naszej kolumny, gdzie będziemy trzymali nowe hasze. I teraz, po tym jak się nam użytkownik zaloguje, a możemy to na przykład trochę wymusić, bo możemy, pizzeria mi na przykład zrobiła taki numer, że nie mogłem się zalogować do konta, wszystkim zresetowali hasła, a może właśnie z tego powodu, może z innego i każdy mógł to hasło odzyskać albo ustawić od nowa, czy coś takiego. Ale można wszystkim użytkownikom powiedzieć, zależy jaki macie system, bardzo łatwo to zrobić w jakichś systemach wewnętrznych, nie wewnątrz firmy, albo jak macie jakieś hermetyczne grono oddanych użytkowników, no gorzej w systemach jakichś takich publicznych. Tak czy siak, jak ktoś się już zaloguje, to wtedy robimy taką rzecz. Wtedy do tej kolumny z nowym hashem wstawiamy już porządnie zrobiony hash od czystego hasła. Nie trzymamy baby w babie, dlatego że jak widzieliście, MD5 na przykład, czy SHA daje nam tak mało w stosunku do Bcrypta, że nie ma sensu w ogóle zawracać sobie tym głowy i komplikować systemu i dodawać jakichś sztucznych warstw, które tylko zaciemniają i utrudniają, a nic naprawdę nie dodają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. No i oczywiście przełączamy tę flagę, że ten człowiek ma już hasło zahaszowane w nowy sposób, na przykład Bcryptem. I teraz tak, zalecam wam nie, bo tu już teoretycznie nie potrzebujemy tej kolumny ze starym hasłem. I zalecam wam nie usuwać jej, tylko zrobić rename'a. Bo możecie mieć tak jak ja, nagle się okazuje, że przybiega admin i bo serwer mailowy nie działa. I nagle się okazało, że pod te hasze był podpięty serwer mailowy. No i oni nie wiedzieli, że tam, prawda, będzie migracja na hasze, tak jakoś wiedza nie przepłynęła, wiecie, z jednej komórki do drugiej komórki. I to jest bardzo prosty sposób na odkręcenie tego, nie? Że ktoś wam przyjdzie i powie, a nie działa, no to wtedy możecie zrobić tego rename'a w sekund 8, że to wam wróci do tamtej poprzedniej wersji. Dlatego nie usuwajmy od razu, tylko to wam naprawdę zalecam zmienić nazwę. No chyba, że jesteście absolutnie pewni, jesteście tylko wy właścicielem tej bazy, nikt tam nigdy nie zagląda poza wami, waszą aplikacją i tak dalej, to wtedy spoko, można od razu usunąć. Krok kolejny, właśnie czekamy i patrzymy, czy to działa. Czy nikt nie przybiega, nie krzyczy, że na przykład maile nie działają albo uwierzytelnianie w jakimś innym systemie nie działa, coś takiego. Jak poczekaliśmy i wszystko zadziałało, to właśnie wywalamy w tym momencie tę kolumnę. Jak powiedzmy przez tam jakiś czas rozsądny, 3 tygodnie, miesiąc, pół roku, bo i pół roku bywa, nikt nie przybiegł, to wtedy usuwamy kolumny ze starymi haszami, pamiętając, że one cały czas są w bazie i cały czas mogą nam tutaj wyciec, nie? Ten pierścionek, który dał nam Gandalf, cały czas może spaść.
No i na samym końcu, jak już wszystkie hasła mamy od nowa zahaszowane, czyli mamy zahaszowane backryptem tak jak trzeba, to wtedy możemy sobie odpuścić tę kolumnę z flagą, którą dodaliśmy na samą górę. I powiem Wam, że tak na 90 parę procent przypadków, jeżeli macie taką bazę SQL-ową z taką klasycznym uwierzytelnianiem, to zadziała bez pudła. Właśnie to podejście. Taka migracja ze zrobieniem pośrednim babie w babie, z odroczeniem tego usunięcia tej kolumny powinno zadziałać. Kolejny przykład. Właśnie kiedyś oglądałem, jak są przechowywane hasła na takich pudełkach, na takich routerkach i to się okazało, że one były przechowywane kryptem w wersji takiej, że były rozciągane, ale nie były posolone. Tu macie link do artykułu, jakby ktoś chciał bardzo zawzięcie przeczytać. Ja tam sympatycznie, taką mam nadzieję przynajmniej, opisałem, jak to wszystko działało i jak to działać powinno. I tak to wyglądało, że właśnie hasze były przechowywane dokładnie w takim formacie, w taki sposób. I jak popatrzymy sobie na specyfikację tego formatu od krypta, to tutaj jest po pierwszym dolarze identyfikator algorytmu odsortowania, czyli to było SH512, bo 6, to jest po prostu taka lista, jest enumeracja. Tutaj jest potem miejsce na jakieś tam parametry, na przykład tutaj daje się koszt, domyślny koszt dla SH512 dla krypta to jest bodajże 5000 rund. I tutaj się daje, po tym dolarze daje się sól i wreszcie po ostatnim dolarze jest hash. I tutaj widzicie, po tym dolarze nie ma soli. I do czego to prowadzi? Do tego, że jeżeli dwóch użytkowników, rozciągamy to hasło, tak? Nie robimy jednego SH, robimy domyślnie 5000 SH. Ale jeżeli dwóch użytkowników w naszym systemie, Alice i Bob, dadzą dokładnie to samo hasło, to będzie dokładnie taki sam hash. I teraz ludzie mają taki przykry zwyczaj, że niestety wykorzystują, nikt nie wie, albo może ludzie wiedzą, się nie dzielą, dlaczego tak jest, że często ludzie wykorzystują podobne hasła, albo mają podobne hasła. Jeśli mają identyczne hasła i macie takich użytkowników dużo i taki kradziej albo kupiec bazy waszych haseł zauważy, że na przykład jeden hash występuje powiedzmy u 3% użytkowników, więc to jest relatywnie dużo, to on wtedy ten hash będzie łamał. A do takiej sytuacji dojdzie dlatego, że nie będzie soli. A na szczęście już spokojnie możecie korzystać z OpenSense'a, z całkiem spoko darmowego systemu do routerów i firewalli, bo zaakceptowali mój pull request i teraz już tam jest ładnie trzymany backrypt, już nie ma właśnie zwykłego SH bez soli, a perypetie są opisane w tym tutaj artykule i tutaj właśnie powinna być ta sól, której nie było. No to tak ludzie czasami chcieli wychodzić po tej prezentacji. Aha, no dobra, przybył, żeby wykorzystywać backrypta. Dobra, idziemy, korzystamy z backrypta, tak, będziemy korzystać z backrypta i będzie spoko. No nie zawsze, nie w każdych okolicznościach. Może ktoś wczoraj był, to wie, że kontekst tego użycia też ma kolosalne znaczenie. Trzeba to zrobić mądrze. Przede wszystkim nie implementować tego samemu. Naprawdę. Nie implementujcie tego samemu. Dlaczego? Dlatego, że możecie potem skończyć tak, jak skończyli ludzie w PHP 5. Dla przykładu, co w PHP 5 mogło nie pyknąć? Mówię o tych pierwszych wersjach PHP 5. Unicode nie pyknął, nie? I nagle się okazało, że mieli błędną implementację i tam jak był ten znacznik na początku 2 i 2a, to oni potem musieli zrobić 2x, żeby markować zepsute 2a, a 2y to były te dobre z kolei hasze. I to jest trochę problem, bo jak macie inny system, który to od początku robił dobrze, to co w PHP jest 2y, to w innym języku czy systemie jest 2a i na odwrót. Okazuje się, że nawet, tak powiem, miejsce, z którego backrypt się wywodzi, czyli OpenBSD, oni też popełnili błąd, bo oni z kolei trzymali sobie licznik długości hasła na jednym bajcie. No i jak ktoś wprowadził hasło dłuższe niż 255 znaków, no to się zawijało, nie? No to oni z kolei pod siebie też podbili ten marker i zrobili, że 2b i oni teraz narzucają całemu światu, że ma być 2b. I to wszystko wynika z tego, że ludzie mają właśnie pomysły, że zaimplementują to sami, nie? Bo tam jest jakiś, wiecie, jakiś paper, jakaś specyfikacja, jak tam są podane te tablice, można to wziąć, zakodować ładnie, pięknie będzie działało. Nie polecam. Polecam Wam natomiast sprawdzić rezultaty pomiędzy różnymi językami czy systemami, bo często się okazuje, szczególnie w większych środowiskach, że ta baza haseł jest wykorzystywana również w innych systemach. I to też służy temu, żebyście się upewnili, że ta rzecz, z której Wy korzystacie, na pewno robi to dobrze, że ktoś tam, wiecie, koncertowo nie skrewił sprawy. Czyli na przykład haszujecie to, załóżmy, w Javie, a chcecie to odhaszować w Pythonie albo w PHP i na odwrót.
Nie polecam czegoś takiego, jak niektórzy mają pomysły, nie wiem, na przykład zahaszować w PHP i odhaszować w Pythonie, a się okazuje, że pod spodem haszuje i tak jedna i ta sama implementacja OpenSSL-a. Albo jakiegoś innej biblioteki napisanej w C czy C++. I to trzeba mieć właśnie na uwadze, żeby to naprawdę były różne takie stosy technologiczne, a nie tylko jakieś takie owijki, gdzie pod spodem i tak jest jedno i to samo jajo. Polecam Wam zrobić benchmarki dla optymalnego kosztu. Nie wyliczać sobie, nie zakładać, to ja będę miał Bcrypta 10 z domyślny koszt, albo ja będę miał Bcrypta 12, czy coś takiego. Polecam Wam choćby taki podstawowy, taki quasi benchmark odpalić. Mam nadzieję, że nam takie odpalenie też zadziała. To wtedy będzie widać, jaki koszt należy wykorzystać. No to spróbujmy zrobić taki mały, prosty benchmark. I tutaj macie jakiś taki prosty kod, on jest z kolei napisany w Javie, bardzo nie starajmy się wnikać, co ten kod robi, to jest, i tak się nie pisze benchmarków, uprzedzam z góry, żeby nie było, że bo mojego kod, to jest taki quasi benchmark. Tu macie na górze komentarz, dlaczego to nie jest, jak powiedziałbym, panie docencie, bo to jest benchmark. To nie jest benchmark, tak sensu stricte naukowo. Ale możemy spróbować to odpalić, zobaczymy, jak to działa. Pam. Importuję. Coś tam sobie liczy, to musi chwilę policzyć, spokojnie. I się okazuje, że jeżeli sobie na tej konkretnej maszynce, w tej konkretnej bibliotece Javy sobie chcemy coś, policzyć sobie hasła, pohaszować Bcryptem i damy współczynnik kosztu 10 i 100 razy to puścimy, tutaj zarazem 8 sekund i zwykle haszowanie czy odhaszowanie jednego hasła zajmuje nam 83 milisekundy. I to jest właśnie to, jak dobieramy nasz koszt, czyli stwierdzamy, ile czasu nasz użytkownik jest w stanie zalogować, poczekać bezpiecznie i grzecznie przy logowaniu, żeby nie stwierdził, że system muli, a z drugiej strony im wyższą tę liczbę mamy, tym będziemy mieli bezpieczniejsze przechowywanie haszy dla tego użytkownika. Popatrzmy sobie na jakiś inny benchmark. Może coś takiego odpalmy. I tutaj ładnie widać, to nas nie interesuje, to nas interesuje. Tutaj ładnie widać, że nie da się zrobić Bcrypta mniej niż od 4. Domyślny koszt to jest 10 i odradzam Wam poleganie na tym, że to jest domyślny koszt. Ten koszt 10 był kosztem domyślnym, gdy Bcrypta wymyślono. Od tego czasu minęło ładnych parę lat. Dlatego nie wywołujcie Bcrypta z domyślnym kosztem, chyba że akurat Was ten koszt urządza. Ale tu ładnie widzicie, że gdy podbijamy ten koszt o jeden za każdym razem, ten współczynnik, to ten czas mniej więcej nam się podwaja, nie? I teraz na przykład pytanie, czy nasi użytkownicy są w stanie przeboleć czekanie przy logowaniu 166 milisekund? Jeśli tak, to dajemy 11. A może są w stanie przeboleć ponad 300 milisekund? Zakładam, że to jest nasz serwer produkcyjny, co oczywiście nie jest. Nie na Waszych serwerach to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Dlatego to właśnie tam należy odpalić ten benchmark. Gdyby nas 300 milisekund urządzało, to wtedy wzięlibyśmy 12. I tak sobie możemy, jeszcze tutaj mamy jakiś password SH checker, odpalmy go sobie też. Mam niestety nową instalację, bo mi komputer wziął i umarł w zeszłym tygodniu, stąd takie, przepraszam Was, to takie niedokonfigurowane okienka. A tu z kolei, widzicie, gdybyśmy sobie haszowali SHA i mieli 50 000 rund, to wtedy z kolei haszowanie czy odhaszowanie trwa mniej więcej 48 milisekund takiego hasełka, nie? Więc też prawdopodobnie, gdyby na przykład zależało nam na wyższym koszcie, tu z kolei jest, to się chyba z tego co pamiętam liniowo robi, gdy chcemy mieć około 100 milisekund, no to dalibyśmy sobie 100 000 rund, mniej więcej. I teraz taka rzecz. Dlaczego istotny jest, właśnie takie pytanie też było postawione, gdy trzeba było przepisać haszowanie, czy zrobić nowy algorytm haszowania dla takich pudełek. Istotne jest, żeby wiedzieć, gdzie to będzie haszowane, na czym to będzie haszowane. Cały sprzęt, procesor z przyległościami, RAM, transfery, jakie tam są i tak dalej, w ogóle całe I/O. Puśćmy sobie taki prosty benchmark też, tutaj z kolei już w terminalu, teraz zadowolimy ludzi z PHP. Tutaj mam taki prosty kod napisany w PHP, że sprawdzam sobie Bcryptem, takie jest założenie, że chcę mieć koszt, taki mieliśmy, że około 100 milisekund chcemy czekać na logowanie ludzi na takim pudełku.
no to gdyby wykorzystać bcrypta, a tam to logowanie działa na PHP, no to w tym momencie, gdy dobierzemy koszt 11, to mamy, jak widzicie, 123 milisekundy, a koszt 10 mamy 60 milisekund, mniej więcej. Ale to jest na tym komputerze, bo ja to puściłem na tym moim laptopie. Tu jest jakaś i7, seria 4, coś tam, nie? Ale HQ, to jest istotne. W ogóle jak kupujecie laptopy, to może z HQ, jeśli jesteście programistami. A popatrzmy, jak to działa na tamtym pudełku. Na tym pudełku, tu już jestem szczęśliwie zalogowany. I odpalmy to samo. Benchmark, crypt, pach. O, i tu widzicie, tu jest jakiś dużo słabszy procesorek. Wiecie, on musi działać na takim małym zasilaczu, mało prądu brać, się nie grzać, bo to tylko za radiator robi obudowę, ona jest ciepła, ja tutaj dotykam, więc nie będziemy długo haszować, bo nie chcemy tego pięknego biurka spalić. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Już przy koszcie 9 dla bcrypta mamy około 100 milisekund. I padło pytanie, tak jak pada w wielu właśnie dystrybucjach Linuxa, ja też trochę jestem takim programistą administrującym, bym powiedział. Bcrypt jest dostępny, że tak powiem, natywnie na Unixach i z Linuxów to jest chyba na SUSE dostępny i nie wiem, czy na czymś jeszcze. I taki argument, na przykład w Ubuntu mówią, nie zaimplementujemy, czekamy, aż zrobi to Debian, który jest naszym upstreamem. A ci z Debiana mówią, a nie będziemy tego robić, bo możecie wykorzystać sobie na przykład krypt właśnie z 6 i rozciągać po SH512. Po co wam bcrypt, ludzie? Rozciąganie możecie zrobić na innym algorytmie. No i to takie myślenie może właśnie ludzi zgubić, bo zróbmy jeszcze taką rzecz. Odpalmy sobie benchmark na tym krypcie 6. I podobne założenie, chcemy mieć koszt około 100 milisekund, nie? Czyli żeby mieć, o widzicie jak ładnie, to jest też mniej więcej 103 milisekundy, to koszt 30 000 dla krypta 6. Więc możemy mieć, założenie jest takie, chcemy, żeby użytkownik się logował na takim pudełku przez 100 milisekund. Okay? I mamy dwie alternatywy. Albo wykorzystujemy bcrypta i dajemy mu współczynnik kosztu 9, albo wykorzystujemy SHA 512 ileś tam razy i to ileś to razy to będzie 30 000 razy, jeśli dobrze odczytuję. I czasowo będzie ten sam rezultat. Tylko teraz odpalmy sobie ten sam benchmark u mnie na komputerze dla tego krypta 6 i cel jest podobny. Chcemy mieć około 100 milisekund. Kod znajdziecie potem, jak chcecie poeksperymentować u siebie, znajdziecie na GitHubie, jest dostępny, także spokojnie, a na koniec będzie link. I tu, żeby mieć około 100 milisekund, to widzicie, mamy prawie 200 000 razy. I teraz zróbmy prostą matematykę, nie? Tutaj mamy do wyboru, fajnie, że na uczelniach jest tablica, to jest fajne, nie? Na małym pudełku, tutaj mamy pudełko, albo mamy dla bcrypta mamy współczynnik kosztu 9, albo mamy dla SHA 30 000. A tutaj dla podobnego czasu, tutaj jeśli dobrze pamiętam, no tu nie wyszedł nam idealny wynik, ale powiedzmy, że koszt powinien być coś około no niecałe 11, nie? Koszt dla 2Y powinien być około 11, no tak ciut mniej niż 11, a z kolei gdy puszczamy sobie 6, to nam wychodzi koszt, no tam był 103, to tutaj, żeby było, podejrzewam, że tak, że 200 000 trzeba liczyć. 200 000. I teraz jak popatrzycie na to, że to jest niecałe 11, to tak, niecałe 11, a tutaj mamy 9, to się podwaja, nie? Za każdym współczynnikiem jest 10 jest 2 razy więcej, więc 11 jest 4 razy więcej. Ale mamy niecałe 11, więc powiedzmy, że mamy 3 i troszkę, albo niecałe 4. Że mój komputer policzy niecałe 4 razy szybciej hasła trzymane bcryptem. Albo inaczej, będzie w stanie złamać niemal 4 razy tyle haszy trzymanych bcryptem. Z kolei, gdy porównamy te liczby od SH512, to widzicie, że przepaść jest dużo większa, to jest niemal 7 razy. I tutaj właśnie przykład jest na to, taki życiowy, że ma znaczenie, z jakiego algorytmu szyfrowania, haszowania korzystamy, na jakim sprzęcie. Bo teraz tak, tu mogliśmy wykorzystać albo SHA, albo bcrypta. Ale jeżeli ktoś dorwie się do naszych plików tutaj, złamie tego firewalla, w jakikolwiek sposób wyciągnie, nie wiem, będzie miał dostęp do backupów z konfiguracją, w tych backupach jest zapisany też hash i wrzuci to na zwykłego peceta ze zwykłym Intelem 7, nie mówię o jakichś tam, wiecie, kartach graficznych i tak dalej, ale na zwykłego peceta, to nas będzie bardziej bolało, jeśli nasze hasła są trzymane w SHA, z tego powodu, że taki zwykły PC to łamie 7 razy szybciej,
a Bcrypta będzie działało 4 razy szybciej. Bo wiecie, bo jest inny poziom cache'u, inny dostęp do RAMu i tak dalej, i tak dalej. Te algorytmy nie skalują się liniowo, one nie skalują się proporcjonalnie. Stąd musicie wiedzieć, gdzie chcecie trzymać te hasła, zwłaszcza w czasach nadchodzącego IoT i tak dalej, i tak dalej. Dlatego trzeba sobie przebenchmarkować tu i na przykład na potencjalnym komputerze kradzieja. Wybaczcie, nie będziemy tego puszczać na chmurach, nie będę tutaj całej kopalni bitcoinów montował, nie, i tak już globalne ocieplenie podobno nas uderza, nie ma co podnosić temperatury. Ale mam nadzieję, że uświadomiłem Wam, że robienie tych benchmarków jest szalenie istotne. To nie można sobie rzucić monetą albo splunąć, weźmiemy sobie ten algorytm, bo on spoko wygląda, z takim kosztem, bo on spoko wygląda. To trzeba wiedzieć. Koszty, moi drodzy, te współczynniki można zmieniać również, że tak powiem, po kastach użytkowników. To jest ostatnio modne. Jak się trafi Wam nadzwyczajna kasta użytkowników, typu prezes, CFO albo na przykład dział księgowości, to im można ten koszt podbić. Powiedzmy, macie taki sklep internetowy i dla zwykłych szaraczków strzelam, będziecie mieli Bcrypta z kosztem na przykład 12. Ale to nie znaczy, że dział księgowości też ma mieć koszt 12. Wszystkim ludziom, 12, bo wszystkim ludziom nie możecie na przykład podbić do 16, no bo macie na cloudzie, za bardzo was to będzie kosztowało, biło po kieszeni, z drugiej strony ludzie się mogą sfrustrować. Ale możecie prezesowi ustawić koszt nawet 18, nie? I powiedzieć, panie prezesie, z ręką na sercu, to tak długo trwa dlatego, że my pańskie hasło to tak bezpiecznie trzymamy, że tyle czasu zajmuje otwarcie tego sezamu, zanim się dobierzemy i porównamy to hasło. Może nawet prezes, jak zrozumie, to wam da premię. Pamiętajcie o tym, że dla różnych kategorii, ról czy tak kast użytkowników możecie ten koszt zmieniać. Nie ma powodu, żeby on był jeden globalny w całym systemie. I pamiętajcie, i to jest najważniejsze, pamiętacie ten wykres, tę eksponentę? Ten koszt należy zwiększać. Mniej więcej, już tam nie chodzi o to, czy to prawomura jest rzeczywiście co 18 miesięcy, czy tam co 22 miesiące, czy co 17. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w przyszłości te hasze będą się Wam degradować. Dlatego ktoś wymyślił Bcrypta, czy w ogóle rozciąganie, że ten współczynnik kosztu można bardzo łatwo zmieniać. I załóżmy za 1,5 roku zrobicie sobie coś takiego, że gdy się ten użytkownik będzie logował, sprawdzicie, ma stary koszt, to nie, teraz będziesz miał koszt +1, nie? Czy tam, przepraszam, no nie +1, wtedy przy każdym logowaniu bym podbijało, nie? Tylko że ustawicie nową wartość. Niektóre frameworki webowe, podobno w Playu tak jest, że tam to działa na odwrót. Nie ustawiacie expressis verbis konkretnego kosztu, tylko mówicie, chcę, żeby haszowanie hasła trwało tyle a tyle, na przykład, nie wiem, 150 milisekund. I wtedy framework, czy tam platforma sama w sobie ma to haszowanie, benchmarkowanie tego hasza, sprawdza, jak to powinno być, jaki to powinien być koszt i na tej podstawie on jest dobierany. A nie na takiej, że wy podajecie expressis verbis jakąś wartość, a nie daj Boże zostajecie na domyślnej dziesiątce. I właśnie nie zostawajcie na tej domyślnej dziesiątce. To jest rzecz, to mnie tak uderzyło w jednym bootcampie, nie? Że się ludziom mówiło o tym, wiecie, tym ludziom, którzy chcą być młodymi i gniewnymi programistami za 15 000 i im się mówi, korzystajcie z Bcrypta i spoko. To nie jest korzystajcie z Bcrypta i spoko, bo domyślny koszt to jest 10 i on był ustawiony jako domyślny x lat temu. I dzisiaj 10 w waszych serwisach webowych, jak widzieliście tutaj 10, to jest jakieś żalowe 63 milisekundy na starym, zwykłym laptopie. Więc to już nie jest satysfakcjonujący koszt. Czyli dalej, no to wykorzystywać Bcrypta, tak? Bcrypt i będzie spoko, nie? Nawet jak pamiętam o tych kosztach. Pomyślcie właśnie o alternatywach, tak jak był ten Argon 2, czy tam inne algorytmy, które były powiedzmy na podium, były wyróżnione z Password Hashing Competition. Pomyślcie o Escrypcie. Ważna rzecz. Jeśli, nie daj Boże, sami wyznaczacie sól, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Sól musi być unikalna na użytkownika. Zawsze. Bo jeżeli nie macie soli albo macie taką samą sól, to będzie to, co wam pokazywałem z tym przykładem bez soli. Taki jest sens, że nie ma soli globalnej na system. Sól przy każdym procesie tworzenia hasza, nowego hasza od hasła musi być unikalna, wylosowana. W niektórych implementacjach był limit na 72 bajty. I teraz ktoś powie, no 72 bajty, no to raczej spoko, kto ma takie hasło długie, nie? Tylko teraz was uczulam o tym, że no coś takiego jak UTF. I w UTF-ie bywa, że jeden znak zajmuje więcej bajtów niż jeden, nie? No i na przykład podzielimy sobie 72 przez 4, no to będzie odpowiednio mniej haseł. I to już wcale nie jest takie przyjemne, bo tam się może zawinąć albo coś takiego, albo obciąć po prostu, nie uwzględniać tej końcówki. Pomyślcie nad zewnętrznym uwierzytelnianiem. Ja lubię, taka scena w jednym z Bondów, tej bajki dla dużych chłopców, jest taka scena, gdzie jakiś tam drug lord pyta się Bonda, bo znaleźli przy nim pistolet, czy are you a problem solver?
A Bond odpowiada, more of a problem eliminator. Problemy, moi drodzy, lepiej jest eliminować niż rozwiązywać. Bo rozwiązany problem kiedyś was może znowu uderzyć, a jak problem wyeliminujecie, uśmiercicie, to już się prawdopodobnie nie pojawi nigdy w waszej bajce. I to jest właśnie sposób na wyeliminowanie problemu, to jest wykorzystanie zewnętrznego mechanizmu uwierzytelniania. Jakiś tam, wiecie, jakiś Facebook, jakiś Google, Twitter, jakiś tam masa jest tego rodzaju rzeczy, żeby wasi użytkownicy uwierzytelniani się podawali swoje hasło w jakimś innym systemie i ten system wam odpowiadał, tak, to rzeczywiście jest Jan Kowalski. I właśnie pomyślcie ewentualnie nad czymś takim jak uwierzytelnianie dwuczynnikowe, to się chyba po polsku nazywa, two-factor authentication. Taki najprostszy przykład to jest jak idziecie do bankomatu i chcecie wypłacić pieniądze. To jest przykład uwierzytelniania dwuczynnikowego. W telegraficznym skrócie takie uwierzytelnianie polega na tym, że musi być coś, co wiecie, czyli PIN do karty i coś, co macie, czyli sama karta. Idziecie do bankomatu, nie? Wkładacie sobie kartę i to pokazujecie, że jest coś, co macie, a druga rzecz to coś, co wiecie, to jest PIN do karty. No chyba, że ktoś to głupio zdegraduje i wypisze sobie PIN na karcie, nie? To wtedy znika czynnik czegoś, co wiemy. I wtedy jest to uwierzytelnianie jednoczynnikowe. I kolejny przykład, wiele osób, ktoś ma konto w banku? No po śmiechach wnoszę, dobra, kto nie ma konta w banku? Okej, nie widzę rąk, czyli nie ma na sali prezesów partii politycznych. Spoko. Taki kolejny przykład, chcecie zlecić przelew, to dawniej trzeba było mieć takie karty ze zdrabkami na przykład jednorazowymi, takie hasło jednorazowe, albo jakiś token sprzętowy, albo ewentualnie telefon, nie? Często jest współcześnie. Czyli to jest znowu coś, co macie, a coś, co wiecie, to jest hasło do waszego konta do banku. To jest kolejny przykład na uwierzytelnianie dwuczynnikowe. W Stanach, jak to wprowadzili taką regulację, to w bankach z kolei był problem. Na The Daily What the Fact fajnie to nazwali wish it was two-factor authentication, bo banki tam robiły to w ten sposób, że jako drugi czynnik wykorzystywały na przykład nazwisko panieńskiej matki albo imię kota. I to jest problem, bo jeżeli 2 razy pytacie o ten sam czynnik, czyli 2 razy o coś, co wiesz, to nie jest. To jest 2 razy autentykacja, przepraszam, 2 razy uwierzytelnianie po tym samym czynniku, a nie uwierzytelnianie dwuczynnikowe. Po pierwsze. A po drugie, we współczesnych czasach, jak ktoś kiedyś zauważył na Facebooku czy Twitterze, to cały świat wie, jak mój pies ma na imię, bo żona co chwilę wrzuca zdjęcia z naszym Jorkiem, nie? Na Facebooka. Więc trzeba to też zrobić dobrze. Wreszcie, algorytm, moi drodzy, to za mało. Tak jak świat to za mało dla Bonda, to dla nas algorytm to za mało. Albo piknik. Problem in chair, not at computer. My możemy sobie tu, wiecie, dobrze trzymać te hasła, możemy to zahaszować, koszty dobrać, prezesowi podbić, premię zgarnąć i wszystko, ale nadal będzie ten człowiek siedzący tam po drugiej stronie gdzieś, nie? W ogóle wiecie, jakie są wiele większe bolączki naszego świata, programistów? Mnie kiedyś starszy kolega uświadomił. Wszystko byłoby świetne, gdyby nie ludzie i komputery. Komputery omówiliśmy, przechodzimy do ludzi. Dobre. No, dobra, kamera nie pokazuje, także czyje hasło ok, ale ten slajd się zmienia. Co roku pokazuje inny slajd w tym miejscu, ale uśmiechy są co roku takie same. Ta lista się trochę zmienia. Ona się zmienia na przykład, bo były mistrzostwa w czymś tam, na przykład były mistrzostwa w piłce nożnej, to na górę wskoczyło football, albo baseball, albo tam volleyball. Albo na przykład były takie sytuacje, że tu na przykład macie Star Wars, albo macie Trust No One, to do jakiegoś systemu tam ze Star Wars też podobno hasło było, nie? Ja na przykład lubię 7, let me in, wpuść mnie. Też się pojawiają czasami, tutaj chyba nie ma, ale są hasła takie, które wyglądają na bezpieczne, a potem się okazuje, że one są na górze, bo właśnie wyciekły z całej sieci botnetów. Więc też są bardzo popularne z tego powodu. Bo cały botnet jechał na jednym haśle, to hasło wyciekło, więc na przykład na pozycję 18 czy coś. I potem to się kończy w ten sposób często. Nie wiem, czy pamiętacie, była taka sprawa bodajże ze 2 lata temu, złapali jakiegoś terrorystę, czy potencjalnego terrorystę, Amerykanie, gdzieś tam oni go tam zastrzelili, więc on nie zdążył ujawnić hasła nawet po jakimś tam waterboardingu
I były różne hipotezy, bo FBI złożyło pozew przeciwko Apple, bo Apple miało ujawnić im klucze kryptograficzne, żeby można było ten telefon odblokować, bo on tam coś mógł mieć w tym telefonie. Była hipoteza, że oni przy pomocy ludzi z Mossadu przeprowadzili atak typu NAND, czyli po prostu wylutowali tę kość z pamięcią, klonowali ją i próbowali to hasło tam złamać, bo przy 10. próbie ta kość się po prostu blokowała na poziomie sprzętowym, nie? Prawie że. Więc takie były hipotezy, a Paweł Jońca zawarł swoją hipotezę i ja myślę, że to właśnie mogło tak się skończyć. Że ktoś po prostu wpisał 1, 2, 3, 4, hej szefie, zadziałało. Nie? Tak się dawniej stare Motorola odblokowywało, pamiętam. Moja siostra miała taką cegłę samoobronną, jeszcze na 2G i tam się wpisywało 1, 2, 3, 4. To jest zdjęcie ze sztabu wyborczego demokratów. Tu jest, jak widzicie, pani Hillary Clintonowa, a tutaj na ścianie był właśnie na tych post-itach, było hasło do konta bankowego, login i hasło. I mnie trochę bawią te wszystkie właśnie te ichnie przepychanki za wielką wodą, że tam ruskie hakiery maczały w tym palce i tam oni zhakowali nasze wybory i tak dalej. Ja nie neguję tego, że tam nie było ruskich hakierów. Oni tam mogli być i tak dalej. Ale akurat w przypadku zhakowania sztabu demokratów, to tam po prostu średnio ogarnięty gimnazjalista z komórką był w stanie ich zhakować, a co dopiero o jakimś tam wielkim, powiedzmy, pułku do cyberwojny, które podobno Rosjanie mają. Także Rosjanie swoją drogą, ale ludzka głupota swoją drogą. No i potem jak ich tam zhakowali i oni padli, nie, to wysłali sobie takiego maila. To jak widzicie jest tutaj Democratic National Committee i taki przedmail. We have been compromised, but it's all okay. Here is our new password. Zwracam wam uwagę na our new password. To było hasło dla wszystkich. I teraz tak, będziemy hasło co jakiś czas zmieniać i to, prawda, prevent future issues. To jest to magiczne myślenie adminów, że jak ludzi się zmusi do zmieszania hasła, to, prawda, nie będzie future issues. Bójda. No, także ruskie hakiery ruskimi hakierami, głupota głupotą. Pytanie. Tak, są znane te przypadki i podobno Sowieci mieli podobne hasła w swoich silosach atomowych i to podobno miało, tam bodajże było 4.0 czy 6.0 i to miało służyć temu, że w tym wielkim stresie, że właśnie wybucha trzecia wojna światowa i to będzie ostatnia nasza wojna, to żeby ten żołnierz był w stanie tą drżącą ręką wprowadzić to hasło, nie? Żeby mu się nie zapomniało, nie zgubiono na kartce z tego powodu. Przy czym oni jeszcze mieli kłopot, że tak powiem, poziom bezpieczeństwa taki, że wiecie, dostęp, że tak powiem, sprzętowy do tego czegoś, nie? To nie jest zwykle podłączone do internetu, taki sprzęt. Więc okej, to hasło może powinno być trochę lepsze, czy mogło być trochę lepsze z naszej perspektywy, ale my nie o tej perspektywie rozmawiamy. Co odnalazł Troy Hunt, jak już połamał te hasła, rozżyzdał je na drobny mak z PlayStation Network? Odnalazł takie ciekawostki, że 93% znaków haseł miało od 6 do 10 znaków. 45% zawierało tylko małe litery. 1/3 tych haseł można było znaleźć w zwykłym słowniku. Nie tam w słowniku najczęściej wykorzystywanych haseł, tylko w zwykłym słowniku języka angielskiego. 2/3 z tych haseł było wykorzystywane w innym systemie. I to jest też właśnie duża bolączka, nie? Że ludzie mają jedno hasło do wszystkich systemów. Mają takie kozackie hasło, ale do wszystkich systemów. I jak padnie jedno Ashley Madison, nie? A wtedy wszyscy wiedzą, że prezes tam, no nieważne co prezes, no to ludzie wchodzili na hasło prezesa na systemy wewnętrzne, nie? I nagle poprzyznawali sobie premie, zatwierdzili wnioski urlopowe. I to są autentyczne historie właśnie po wycieku z Ashley Madison. I tylko 1% haseł zawierał jakieś znaki niealfanumeryczne, czyli coś, co nie było literą albo cyfrą. I czy my, Polacy, jesteśmy lepsi? Bo też się okazało, że w wielkim wycieku haseł do e-maili z całej Europy też można było odnaleźć sporo haseł z Polski. I teraz tak, to było najczęstsze hasło z Polski. To było drugie. To było trzecie. To było czwarte. To było piąte. To wygląda dosyć dobrze, nie? Ona wygląda dosyć dobrze, nie? Jak się, chyba że się uwzględni ten czynnik, jak wygląda nasza klawiatura, nie?
I to hasło wygląda dokładnie tak. Jest ZAQ12WSX, nie? Często są hasła właśnie takie stąd albo stąd. I teraz na przykład w Niemczech to hasło często tu ma nie QWERTY, tylko QWERTZ. We Francji jest AZERTY, bo oni tu mają AZ i tak dalej. Nie, więc też, że tak powiem, jaki jest układ klawiatury w danym kraju czy w danym lokale też ma znaczenie. To hasło tak na pierwszy rzut oka wygląda spoko, nie? I tylko teraz jest właśnie kłopot, że jak wprowadzicie, macie te cudowne takie biblioteki javascriptowe i one wam tam pokazują, że ten pasek jest już taki wściekle zielony, że już świeżo skoszona trawa i Java nie są tak bardziej zielone tego paska, nie? Tylko że ten głupi checker na JavaScripta nie wie, że to jest właśnie napisane na przykład raz, dwa, trzecia kolumna. I że to jest typowe i popularne hasło. I to jest właśnie problem tych wszystkich mierników siły hasła w JavaScriptie. I wreszcie na 6. miejscu biało-czerwoni. Padło wreszcie Polska. I tylko 45% znowu, znaczy aż 45% haseł miało tylko małe litery, więc tak samo jak Stany Zjednoczeńcy to mieliśmy. Ale tu byliśmy lepsi, jeśli dobrze pamiętam, o 5 punktów procentowych, bo u nas tylko 88% haseł zawierało od 6 do 10 znaków. Tak, i artykuł jest na zaufanej 3. stronie, bardzo go polecam, szczególnie z tego powodu. To moim zdaniem jest odtrutka na ludzi, którzy wierzą, że państwo i jaśnie oświeceni urzędnicy to są jacyś po prostu hirosi, supermeni, nadludzie po prostu, takie ubermensze. Że on przekracza bramy tego urzędu o 8, wychodzi z powrotem, o której oni wychodzą w Krakowie? 15, nie? Czy o którejś takiej godzinie? I że oni w tym momencie, oni są tam jacyś omnipotentni i oni nie popełniają żadnych błędów. I ja właśnie uważam, że z takich powodów to jest dowód na to, że powinni może trochę zbastować. Ludzie, którzy uważają, że jest dobrze, jak urzędnicy wszystko mogą i wszystko widzą i wszystkie nasze problemy są w stanie rozwiązać. Trzymają hasło tak samo głupie jak my, jeśli nawet nie głupie, nie? Ministerstwo Gospodarki, same A, nie? Ministerstwo Spraw Zagranicznych, poszukiwacz. Może już znaleźli. Nie? Spraw Wewnętrznych i Administracji. QWERTY 1, 2, 3, nie? Po prostu dramat, rozpacz w ciapki. I to było na tej liście, które wyciekło, te hasła. To jest przykład, ja mam ten przykład a propos innej prezentacji, już ktoś pytał o rzucanie okiem, to będzie prezentacja za miesiąc na Cordam, bardzo Was zapraszam na rzucanie okiem, ale to jest przykład właśnie tego miernika haseł, takiego zielonego, nie? Wprowadzamy takie hasło. Myślicie, że to hasło jest trudne do odgadnięcia? Albo mało popularne? Albo jakieś jest wybitnie trudne? Ale ono ma wszystko, nie? Ma dużą literę, małą literę, cyfrę, znaki specjalne, nie? Głupi, chamski lit. Wszystko jest spełnione i tutaj w półę ZUS-u świeci na zielono. A ja śmiem twierdzić, że to jest głupie, trywialne, banalne hasło i nie powinno świecić na zielono. I takie odhaczanie tylko wielkie litery, małe litery, cyfry, znaki specjalne jest po prostu, no jest głupie, no. I to jest zagrożenie z tych wszystkich zielonych mierników siły czy jakości haseł. Tak, a jak chcecie wiedzieć, o co właśnie chodzi z tym czerwonym polem, to zapraszam na Cordampa. I nie tylko zresztą z tego powodu. Telefony komórkowe, nie? Tam nie mamy haseł, tam mamy miźnięcia. Kto odnajduje swoje miźnięcie na liście? I powiem Wam, i tu jest problem, bo tutaj niestety dużo osób podniosło ręce. W porównaniu do poprzedniego wariantu, gdzie tam ktoś nieśmiało, że miał swoje jedno hasło, nie? To jest ekwiwalent hasła, to jest również coś, co wiecie. I to macie 12 najpopularniejszych miźnięć tutaj. Jest link do Twittera, tam jest to w ogóle to jest porządne naukowe badanie, nie? To nie jest, że ktoś tam wymyślił. Tu macie sam obrazek wyciągnięty, że tak powiem, z tej pracy. Widzicie, że to jest praca, to jest figure one, nie? To tylko w pracach naukowych się pisze, tam chyba tylko figure, ale to są właśnie z jakichś badań tam wyszło. Co ciekawe, zaraz była podjęta dyskusja, że to prawdopodobnie są miźnięcia, ale dla ludzi, którzy w swoim podstawowym alfabecie czytają od lewej do prawej, tak jak my. Że w świecie Arabów, w świecie Żydów, że w świecie jakichś tam dziwnych alfabetów, dla nas dziwnych oczywiście, alfabetów azjatyckich, to te miźnięcia będą wyglądały inaczej. Ale na przykład, że to mają być typowe miźnięcia dla Skandynawów. Teraz sprzed paru dni, nie?
Siedzi sobie chyba Kanye West czy jakiś tam inny celebryta u pana Trumpa i odblokowuje swój telefon wpisując same zera. I to się właśnie tak kończy. I pamiętajcie, że telefony komórkowe, ja bardzo lubię jak Czesi na to mówią, oni na to mówią chytry telefon. Nie wiem, akcent mam w ogóle nie czeski, ale tak na to mówią, że to jest chytry telefon, nie? Smartfon. Że to też jest komputer. I nie wiem, czy ludzie z niebezpiecznika, czy z trzeciej strony, na jednym ze swoich wykładów to mówią, że jeżeli ktoś ma dostęp do twojego smartfona, to ma dostęp, w sensie jak ty go zgubisz, to możesz założyć, że on ma dostęp do wszystkiego, co tam ma. Więc trzeba uważać z tym, co się tam ma. Jakim miźnięciem się to odblokowuje i tak dalej. Czy odciskiem palca, czy tym swoim widokiem, nie? I teraz też jest taka ciekawostka i nawiązanie właśnie do uwierzytelniania dwuczynnikowego. Pamiętacie, tam musi być, załóżmy, że żeby odblokować telefon, musi być coś, co wiem i coś, co mam. Czyli na przykład mam telefon i wiem, to miźnięcie albo jakiś tam PIN 4.0, nie? Coś takiego, coś, co wiem. Jeżeli coś, co wiecie, zamienicie na swój widok, to popatrzcie, jak na przykład było w przypadku tego terrorysty, albo tak jak teraz tam, bo zdaje się w Australii weszło takie prawo, że musicie podać swoje hasło. Nie wiem, jak to oni to robią w sensie legalnym, prawnym, że ludzie są zmuszeni do składania zeznań przeciwko sobie, bo do tego można sprowadzić. Ale jeżeli zamienicie wasz PIN, czy wasze miźnięcie, czyli coś, co wiecie, no chyba, że macie tłusty monitor i widać, to w tym momencie ktoś na przykład da wam pałą po głowie, ma wasz telefon i ma waszą twarz, nie? Albo on tak samo jest z odciskiem palca. Że w tym momencie eliminujecie czynnik czegoś, co ja wiem. Tylko macie coś, co ja wiem, telefon i coś, co ja mam, coś, co ja mam, telefon i coś, co ja mam, czyli odcisk palca. I uwierzytelnianie dwuczynnikowe redukujecie do 2 razy 1 czynnik. I wszystko, co macie w telefonie, jeśli zgubicie telefon, a prawdopodobnie zgubicie, to właśnie w ten sposób może być wyjęte. I tak należy o tym myśleć w zasadzie. W takim razie, jakie powinny być te hasła dla tych naszych ludzi i nasze hasła też? Powinny mieć wysoką entropię zgadywania. Wrócimy do entropii zgadywania już za moment. Powinny być unikalne globalnie, w sensie nie powinniśmy mieć tego samego hasła po różnych systemach. Może przechowywane powinny być w jakimś menedżerze haseł. Wiecie, żeby nie robić tak jak panie, jak czasami tam jeszcze jako student trafiałem do jakiejś firmy, tam hasło do płatnika, do ZUS-u, do jednego konta, do drugiego, do monitorowania floty naszych ciężarówek i tak dalej. I taki pióropusz był na tym monitorze, nie? Tych wszystkich kartek. To żeby nie mieć takich kartek, czy żeby nie przyklejać kartki z PIN-em do karty kredytowej, to wtedy warto może mieć taki menedżer haseł. Może te hasła właśnie dobrze było, żeby były generowane. Może nawet powinniśmy te hasła generować dla naszych ludzi, dla naszych użytkowników. Hej, wygenerowałem ci hasło, to będzie twoje hasło. Nie podoba ci się, generuj następne. Ale nie możesz wprowadzić swojego QWERTY 1, 2, 3 z palca. Diceware, o tym, jak można generować hasła. O tym też będzie za chwilę. I to jest właśnie ta chwila. Powiększę trochę obrazek, może. O, mamy takie hasło. Jakieś Troubadour and 3. I teraz tak, jest, w sumie jest chyba ileś tam znaków, to dla każdego znaku mamy, jeszcze z każdego znaku, bo tam jest, po prostu mamy ileś bitów entropii, nie? Więc jak jest ileś możliwości do dwójki, to tyle mamy bitów, bo bit to jest 0 albo 1, wiecie, nie? Więc ze względu na to, że mamy tyle znaków, to w ogóle mamy ileś bitów, potem tak. Tu, że nie wiemy, jak jest, czy jest najpierw znak specjalny, czy jest najpierw trójka, to mamy 1 bit, potem, że tu może być liczba, czyli mamy od 0 do 9, to nam to ogarną w zupełności 3 bity, potem tu mamy jakieś znaki specjalne, to mamy 4 bity, tu może być duża litera, tu jakieś typowe postawienie aralit, to mamy 3 bity, razem to jest 28 bitów entropii dla tego hasła. I teraz tak, 28 bitów entropii, zakładając, że umiemy policzyć czy odgadnąć 100 haseł na sekundę, to nam powoduje, że takie hasło padnie po 3 dniach. To jest 2 do 38 tutaj, w tym miejscu. 2 do 38. Umarło mi? Dobrze, nieważne, nie będziemy grzebać już. I to jest łatwe do odgadnięcia hasła, łatwe do złamania. Ale ono jest trudne do zapamiętania, nie? Jak jest tam Troubadour, to ja miałem ampersand 3 czy 3 ampersand. A może to był hash? Ono jest trudne do zapamiętania, ono jest łatwo do zgadnięcia. A z kolei możecie sobie wykorzystać na przykład Diceware. Diceware to jest coś takiego, że dla różnych języków stworzono takie listy. I Diceware polega na tym, że bierzecie takie kości jak w kości
takie kostki zwykłe, nie? Jak no, nie wiem, dziecko gra w Chińczyka, to bierzecie kostkę, nie? Albo macie więcej kości, to bierzecie więcej w kości i generalnie rzucacie na przykład 5 kostkami na raz, albo 5 razy rzucacie kością. I to jest rzeczywisty jakiś generator liczb losowych, taki powiedziałbym analogowy, nie prądowy, nie komputerowy i na tej podstawie wybieracie sobie jakieś hasło z tej listy. I macie pierwsze słowo, przepraszam, pierwszy człon tego hasła macie correct. Potem rzucacie dalej, macie hose, potem macie battery i potem macie staple. Staple to jest zszywka, nie? I to nam powoduje, że mając zwykłe słowa, tylko małe litery, czyli już nam tam, wiecie, pokaże ten ZUS na czerwono, nie? Bo nie ma dużych liter, nie ma znaków specjalnych, nie ma cyfr. Ale to hasło ma 44 bity entropii. 4 zwykłe losowe słowa, wylosowane naprawdę losowo kostką. I biorąc 2 do 44, znowu biorąc pod uwagę, że mamy 100 udanych prób odgadnięcia czy złamania na sekundę, to nam daje 5,5 wieku, 550 lat. Ale teraz uwzględniając to, że sobie wymyślimy taką historię, nie? A jakiś koń wam mówi, that's a battery staple. Jakiś strzywacz bateryjny, a wy mówicie correct, w sensie, że koń dobrze powiedział. I już pamiętacie to hasło, nie? Correct horse battery staple. Teraz się założę, że wyjdziecie z tej prezentacji, będziecie pamiętali to hasło. Correct horse battery staple, dzięki tej historyjce. I widzicie, to hasło jest łatwe do zapamiętania, ale trudne do złamania, trudne do odgadnięcia. A ten troubadour End3 jest trudny do zapamiętania, a łatwy do zgadnięcia. I o to chodzi, że nasze hasła powinny mieć high guessing entropy, wysoką entropię zgadywania. Powinny wyglądać tak. Więc jak widzę jakieś takie, wiecie, że wprowadź hasło od 8 do 16 znaków, to krew się we mnie gotuje, bo to naturalnie wymusza na mnie i oczywiście na innych ludziach, że nie wprowadzą sobie correct horse battery staple, tylko jakieś troubadour End3. Zaczną wymyślać głupie hasła, trudne do zapamiętania, łatwe do złamania. I naprawdę nie ma ograniczeń w dekrypcie, że do 16 znaków jest tylko w stanie haszować. Nie ma. Co jeszcze poza tym? Pamiętajcie o e-mailach i innych niebezpiecznych kanałach dystrybucji. W sensie nie można tam wysyłać ludziom na przykład hasła plain tekstem, bo okej, tu macie HTTPS-a, nie? Trzymacie tam po TLS 1.2, czy tam jaki teraz jest najnowszy, żeby to hasło nie wyciekło. I wysyłacie maila plain tekstem, one lądują radośnie w tych skrzynkach, na niezaszyfrowanych plikach, lecą sobie niezaszyfrowanym kanałem, czasami jeszcze łatwo je podsłuchać i tak dalej. Pamiętajcie o tokenach do resetowania haseł. Jeżeli macie jakiś token, jakiś tam, wpisz ten ciąg znaków, żeby zresetować hasło, to on de facto jest ekwiwalentem hasła. Więc jeżeli macie te tokeny do resetowania hasła, to tak samo powinniście je haszować jak wasze hasła. W sensie, że jak wam ktoś wprowadza token, że tym tokenem chce zresetować hasło, to wy powinniście znowu zahaszować i porównać hasze, tak samo jak z hasłem, a nie radośnie trzymać to plain tekstem w bazie. Bo jeżeli admin nie może sprzedać haseł, to będzie podsłuchiwał i sprzedawał 2 razy dziennie tokeny do resetowania haseł. W logach nie wypluwamy haseł różnych naszych systemowych, aplikacyjnych i tak dalej. To jest różnica w językach wysokiego poziomu, jak na przykład Java, C#, jeśli dobrze się orientuję i tak dalej. Różnica między stringiem a tablicą znaków. String w Javie będzie kiedyś, jak to się mówi chamsko, z garbage collectowany, czyli kiedyś tam dojdzie do alokacji pamięci, on z tego ramu wyleci. Ale kiedy? Nie wiadomo. Najprawdopodobniej prawie na pewno wyleci wtedy, jak program umrze, a wcześniej nie macie takiej gwarancji, kiedy to się stanie. Tam są różne heurystyki i tak dalej, ale teoretycznie jak do tego system nie nadpisze, nie wyciągnie tego ramu, to nawet po tym, jak wasza aplikacja umarła, to nadal może w tych komórkach pamięci być to hasło. A jeżeli macie tablicę znaków, to możecie do tej tablicy znaków wpisać 0 albo jakieś śmieci natychmiast po wykorzystaniu tego hasła. I to jest różnica. Dlatego często te biblioteki do haseł wykorzystują od was, przepraszam, pora późna, wymagają od was tablic znaków, a nie napisów. Z tego właśnie powodu, żebyście mogli natychmiast po tym wykorzystaniu wyczyścić tę tablicę. Jeżeli macie przyjemność pracować na systemie operacyjnym, to możecie wykorzystać defu random. Chociaż podobnie niektórzy twierdzą, że i tam są jakieś problemy, że to nie jest bezpieczne kryptograficznie, ale dużo ludzi twierdzi, że nadal jest bezpieczne, więc na Linuxach, na Unixach defu random. Jeśli nie macie systemu operacyjnego, tylko na przykład Windowsa, no to w Javie możecie wykorzystać secure random.
żeby to było kryptograficznie bezpieczne. Nie jakikolwiek random, tylko secure random. I jeszcze też trzeba go dobrze używać, ale to już tam dokumentacja, nie? Nie będziecie tak jak Stefan, mam nadzieję. HTTPS. Hasła wysyłamy czy pobieramy tylko po HTTPS-ie i robimy to dobrze. Dawniej, jak jeszcze był Electronic Coding Book, to jak był taki oryginalny obrazek, to tak on wygląda, jak się podsłuchało pakiety, nie? Kiepskie raczej to było szyfrowanie. Kiepski był ten SSL, HTTPS, nie? Celem szyfrowania i haszowania jest to, żeby to po wyjściu wyglądało jak losowy szum. Więc i nawet na serwerze musicie dobrze HTTPS mieć zrobiony. Z tego powodu tam te SSL 2, 3 i te starsze TLS już wyleciały. Właśnie z tego powodu, żeby nie było takich obrazków, tylko ten szum. Zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że są na sali ludzie z banków. Hasła maskowane. Okazuje się, że hasła maskowane nie muszą być przechowywane w czystym tekście. Nie muszą być przechowane w ten sposób, że trzymamy hash każdej kombinacji, więc mamy tych haszy dużo, więc nam baza puchnie. I czy wreszcie nie muszą być szyfrowane, oczywiście w sposób symetryczny. Jest na to, jak to się chamsko mówi z angielskiego, paper. Jakiś tam ktoś napisał, paru naukowców, jak można to sympatycznie ogarnąć. Jeśli ktoś ma taki problem, zachęcam, czy tam wyzwanie, jak to kolorowy coach mówi, to polecam to tutaj. Albo notatnik programisty, blog Krzyśka i Jelonka, gdzie właśnie sympatycznie pokazał taką rzecz. No nie mogę, kurczę, nie mogę, tylko kursora nie widzę, przepraszam. Pokazał taką rzecz, jak widzicie, bo to jest zabezpieczenie przeciwko keylogerom teoretycznie, nie? Programom, które logują naciśnięcia waszych klawiszy. Zrobił taką rzecz, że notował, o które znaki go zapytało. Jak widzicie, tu w ogóle te znaki już się tam częściowo pojawiały, ale już po 9 próbach, gdyby keylogger faktycznie podsłuchiwał, to kradziej haseł miałby już wszystkie znaki z 19-znakowego hasła. Tak jak się robi to maskowanie, to też trzeba zrobić to dobrze, nie? Bo jeżeli wymagają za każdym razem 5 znaków, to jeden mogli na przykład takie naiwne podejście, nie? Tu wykorzystać 5 pierwszych, tu potem 4 pierwsze i 6, potem rozumiecie 4 pierwsze i 7 i tak dalej. W ten sposób mieliby więcej prób niż te 9, a tu już w ogóle przy 8 mieli 95%. I jest jeszcze taka rzecz od zeszłego tygodnia. Mój bank robi wiele, żebym już z niego nie korzystał. I patrzcie na to, jak mi się uda to uruchomić. Ale jak się nie uda, to będzie gorzej. Bo straciłem kursor i nie wiem, gdzie jestem. Jestem gdzieś na górze. W ogóle przeskoczyłem. Ktoś wie, jak to odpalić bez mychy? Mówiłem, że spacją nie działa, niestety. Poczekajcie chwilę. Poczekajcie, zrobimy tak. Może teraz zadziała? Nie działa, dobra. Tu też nie działa, nigdzie mi mycha nie działa. Lala. Spróbujemy touchpad włączyć i wyłączyć. Obawiam się, że nie pomogło. Dobra, prezentacja będzie online. Generalnie chodzi o to jest nagrane specjalnie z klawiaturą ekranową, bo wiecie, bank wymaga, żeby były na przykład duże litery w haśle, nie? I chodzi o to, że jak nacisnę Shift, to przeskakuje na kolejne pola. Żeby było śmieszniej, ten bank sprzedaje to również jak pod innymi brandami i na innych stronach to działa, bez problemu. A tu jest tak, że na przykład jestem w tym polu i chcę wpisać duży polski znak, nie? Wielką polską literę, na przykład O. No to muszę wcisnąć Shift i Alt na klawiaturze fizycznej mojej, nie? To jak wcisnę, to w tym momencie Shifta przeskakuje mi tu, Alt przeskakuje mi tu. A ja chciałem wprowadzić trzeci znak. Kurde. Na szczęście jako backup jest tutaj, tu się nie załapała na screener, jest na górze klawiatura ekranowa, nie? Więc jestem zmuszony korzystać z klawiatury ekranowej. Jak mi myszka działa, bo teraz nie działa, to teraz w ogóle nie był w stanie się do banku zareagować. Czy moje hasła są teraz bezpieczne? I znowu, prawo nagłówków Betteridge'a. Bezpieczeństwo, moi drodzy, to nie jest coś, co załatwiają za nas admini, czy jacyś architekci. Bezpieczeństwo nie jest coś, co można wziąć, odhaczyć, jesteśmy bezpieczni. Bezpieczeństwo to jest ciągła walka, to jest ciągłe, nie powiem, że audyty i certyfikaty, bo właśnie dlatego niewiele osób daje certyfikaty, czy jakiejś instytucji bezpieczeństwa, bo nikt nie jest w stanie stwierdzić, że nie ma żadnych dziur bezpieczeństwa, tylko jakieś tam prawdopodobieństwo. To przejrzeliśmy, to chyba wyeliminowaliśmy.
Wasze hasła nigdy nie będą na dobrą sprawę bezpieczne, tylko chodzi o to, żebyście robili jak najwięcej, żeby hasła tych użytkowników bezpieczne właśnie były. Jakbyś Was ciekawiło, to jest więcej do poczytania, tu są różne źródła. No i to jest tyle. Tutaj macie URL, gdzie jest prezentacja, jak ktoś nie spisał. Tutaj jest jak te benchmarki, takie naiwne quasi benchmarki, to też są dostępne. To można. Możecie się dopisać na Twitterze, to ja na Twitterze też to zaraz puszczę w takim razie linka. Jeśli macie pytania, to czas jest teraz albo za chwilę w kuluarach, jak ktoś się boi, bo podobno jest transmisja na żywo. Twarzą, tak, tak. Nie polecał takich rozwiązań. Znaczy nie polecał. Sam uważam, że to jest jakby genialny kompromis pomiędzy właśnie trzymaniem i wpisywaniem tych błędnych zer a zakładam, że jeżeli, bo wspomniałeś sytuację, że ktoś przywali Power Web i tak to informacja tego zyskam. Strzelam, że jeżeli ktoś będzie miał przywadzić Power Web, to i moje hasło dostanie ode mnie. Niekoniecznie. Masz profil na Twitterze? Masz konto na Facebooku, na LinkedInie? Myślisz, że jest tam twoje zdjęcie profilowe? No to masz tam jest twoje zdjęcie profilowe, więc element pały i dawania ci w łeb już wyeliminowaliśmy. Potrzebuję tylko twojego telefonu. Nie do końca. Było udowodnione, że ludzie pokazywają, udowodnione, że ludzie pokazują, nie mówię, że w każdej komórce i tak dalej, ale są czasami systemy, gdzie pokazuje się wydrukowaną kartkę na zwykłej plujce i telefon się odblokowuje. Może chodzi o to, że ktoś miał bardzo regularne rysy twarzy albo akurat dobrze wyszedł na tym zdjęciu. Nie twierdzę, że nie. Nie mówię, że to zawsze zadziała, ale chodzi o to, że w tym momencie pozbywamy się czynnika czegoś, co wiem. Po prostu. I to jest kompromis. Dla mnie trochę to jest zgniły kompromis. Nie? Ja na taki kompromis nie pójdę. Bo pozbywam się czynnika czegoś, co wiem. Po prostu w tym momencie tylko redukuję całą zabawę, bezpieczeństwo do czegoś, co mam. Mam telefon i mam zdjęcie człowieka albo po prostu dysponuję jego twarzą, bo nie wiem, śpi na przykład. Bo dosypali ci prochu w knajpie, nie wiem, jakąś pigułkę gwałtuje. Wcale nie chcą gwałcić ciebie, tylko twój telefon. Nie wiem, co gorsze. I to o to chodzi, nie? Kolejna sprawa na przykład, tak jakby to było z tym FBI czy z tymi służbami, no to właśnie tu mamy ten przykład na to, że nawet po zastrzeleniu tego terrorysty, bo oni go tam chyba zastrzelili, z tego co pamiętam, no to w tym momencie agent federalny by wziął tylko pstryk już, nie? Wiem, że w Polsce były takie sprawy, że złapali człowieka, to chyba tego kuriera, co się tak podszywał, wiecie, on tam podszywał się na fałszywym dowodzie, się zatrudnił, ileś tam milionów ukradł, nie? To złapali go na dworcu, czy jego współpracownika, jak szedł z telefonem i rozmawiał. I złapali go i jeden funkcjonariusz miał za zadanie cały czas klikać, żeby się telefon, broń Boże, nie zablokował. I tak wiesz, ale jeśli byś miał odblokowanie twarzą, no to nawet nie potrzeba tego funkcjonariusza, nie? Denat leży, pach, dzięki, spoczywaj w pokoju. Nie chcę przedłużać, to do mnie troszeczkę nie trafia, bo rozmawiamy raczej o zwykłych ludziach, a nie o mordercach, nie wiem jak na sali, nie? Ale ja to nikogo nie zamordowałem. Ja też nie. Wydaje mi się, że to bardziej chodzi o to, że to jest użyteczne, a jakby wciąż dużo lepsze niż hasła, tak? A już to hasła 4 zera. No ale to wiesz, to jest argument, że ktoś wykorzystuje głupie hasła, to nie znaczy, że to ma być przeciwko hasłom, albo na przykład to, że pokazywałem najczęściej wykorzystywane miźnięcia, to nie znaczy, że nie ma być miźnięć, tylko że po prostu chcę uświadomić, czy że w ogóle nie korzystać z tego odblokowania telefonu twarzą, czy tam potwierdzenia płatności. Chcę po prostu uświadomić wam jedną rzecz. W ten sposób pozbywacie się czynnika czegoś, co wiem i zamieniacie go na drugi czynnik tej samej kategorii, coś, co mam. I tylko o to chodzi. A czy wam się to opłaca, czy wy uznajecie to za bezpieczne, to już jest wasza brocha. Tylko chciałbym, żebyście to po prostu wiedzieli. Jakie jest za tym ryzyko, że to nie jest ekwiwalent hasła, a nie ekwiwalent miźnięcia. Chyba że ktoś ma brudny ekran. Taki przykład był, nie wiem, ktoś czytał książkę Kevina Mitnicka, jego tam najsłynniejszą książkę? Ja wyciągnąłem z tej książki taki wniosek, że generalnie w całym tym bezpieczeństwie największym
największą dziurą bezpieczeństwa są właśnie ludzie. I tam był podany taki przykład. Chłopak chciał mieć dostęp do, nie mówimy tu wiecie, o jakimś tam piskaniu papierkiem od gumy, od rzucia tym sreberkiem. Chciał mieć dostęp do jakiejś tam sieci komputerowej czy do komputera w szkole. No i klawiatury były nie tak jak ta, taka jakaś tam, wiecie, płaska, fajna, tylko były jeszcze takie wyższe, mechaniczne, takie, że klik, 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 nie? No i jak pozyskać to hasło, bo nauczycielka pilnowała Johnny, look at the other side, nie? I nie pozwalała patrzeć na hasło. Ale można było słyszeć. To, co sprytny dzieciak zrobił, wziął nie z takiej tablicy, tylko jeszcze z taką skredą, nie? Ten pył z kredy rozsypał po klawiaturze, nie? I teraz tylko potem miał problem, bo usłyszał 8 klików, ale tylko 7 klawiszy miało startą kredę. Okazało się, że S było naciśnięte 2 razy, a hasło to password. Jest masa wektorów ataku, o których nie mamy pojęcia. Wystarczyło trochę kredy i podsłuchać, ile było kliknięć, nie? Ale, że tak powiem, cieszy mnie to, że ten temat zaczyna żyć. Macie jakieś? Macie pytania, dobrze. Było dużo przechowywania haseł, mało było szyfrowania. Czy jest coś lepszego niż szyfrowanie w rozwiązaniach takich IDM-owych, gdzie z danego systemu hasło jest propagowane do innych systemów? Znaczy prezentacja była nie o szyfrowaniu, tylko o haszowaniu haseł. Tak, no i to tyle, bo jeśli chcielibyśmy wejść na temat szyfrowania nie tylko haseł, tylko w ogóle to jest inny temat, jak dobrze zrobić szyfrowanie. I ja, prawdę mówiąc, powiem bezczelnie, za mało, wydaje mi się, rozumiem matematykę, a może nawet fizykę, żebym czuł się kompetentnie, zwłaszcza w takim gmachu jak tutaj na Giechu, żeby wam opowiadać i jakieś tam androny czy smalić cholewki, że ja wiem na dobrą sprawę, o co to chodzi. Nie czuję się kompetentny po prostu powiedzieć, jak porządnie zrobić szyfrowanie, biorąc na pod uwagę jeszcze jakieś chipy sprzętowe, odczytywanie odcisku palca, że to jest zapisywane w tym chipie, to nie jest, że trzeba go wylutować do innego telefonu, że to nie działa, na przykład podmiana w telefonach komórkowych, podmiana samej szybki nie działa, bo tam jest, bo tam był zaszyty ten chip do tego ekranu i w tym chipie był tam właśnie zakodowany odcisk palca i tak dalej. Szyfrowanie, w sensie rzecz, którą możemy to odszyfrować, to jest jeszcze głębszy temat i no, przepraszam, powiem bezczelnie, nie czuję się na siłach wchodzić w ten temat, a na pewno nie do kamery. Chodziło mi tutaj o to, żeby dobrze haszować, nie? Żeby te koszta wykorzystywać, żeby głupio nie jechać MD5, SHA, pamiętać o soli, o edukowaniu ludzi, jakie są w ogóle zagrożenia z tym związane. Ja mam też pytanie słowo o taką uwagę, że wykonywanie twarzą i palcem to jest jeszcze gorsze niż ten faktor coś, co mam, bo twarzy i palca nie da się zmienić. To jest coś, czym jest. To jest kolejny problem. Znaczy twarz trochę się da z tym, nie? I to jest właśnie problem, jak tłumaczę ludziom, ale dzięki za podniesienie tego tematu, bardzo mi się podoba, bo jak dojdzie do kompromitacji hasła, no to hasło możecie zmienić, nie? A jak wam się skompromituje odcisk palca, to ile macie alternatyw na całe życie? Ktoś wspominał mi kiedyś, chyba na Bowling Frogs, że mamy jeszcze palce u stóp, nie? Gratuluję robienia przelewu w tramwaju. Także to jest, rzeczywiście to jest to ryzyko. Nie? Ja nie jestem przeciwko odczytywaniu odciskiem palca, nie? To na przykład, nie wiem, żeby sobie odblokować telefon, na telefonie nie mam nic istotnego, spoko. Dlaczego nie? Ale jeżeli mam tam na przykład, nie wiem, w ten sposób odblokuję hasła do wszystkich moich systemów bankowych, do danych medycznych, danych ubezpieczeniowych, byłbym trochę ostrożniejszy. Bo z twarzą jeszcze coś tam zrobić. Pomijam kwestię skaleczeń, jakichś tam plastrów, pomijam kwestię, że nie wiem, paraliż was dopada, inne tego rodzaju rzeczy. Nawet się okazuje, robili badania, nie pamiętam czy FBI czy CIA zrobili badania i się okazuje, że ludzie pod wpływem stresu, niektórzy mają tak, tam było 1/4, 1/3 jakoś tak. Także to nie było statystycznie nieistotne, ale też nie było jakoś, że większość. Ale u sporej grupy populacji okazuje się, że w sytuacji stresowej, jaką już jest na przykład badanie wariografem, jakimś cudem ten odcisk palca zmienia się na tyle, że już czytnik go nie obsługuje. W sensie nie rozpoznaje, uznaje, że to jest inna osoba, że to nie jest ten palec. Więc nawet nie można założyć tego, że wy waszym palcem w tym telefonie będziecie w stanie go odblokować, bo może jesteście w tej ćwierci. Właśnie tego odcisku palca to jest bardzo dużo, wiecie,
To właśnie bardzo dziękuję, bardzo trafna uwaga. Chodzi o to, że to my widzimy świat taki, wiecie, rozmyty, włosy i tak dalej. Nie mówię o jakichś tam wizerunkach wyrenderowanych w grach, nie, że te włosy widać, są gdzieś złamane, coś takiego. Natomiast to o to właśnie chodzi, że te wszystkie odciski palców, te dane biometryczne, one w pewnym sensie muszą być, że tak powiem, zdigitalizowane w pewnym momencie. Sinusy, jakieś furiery, inne takie składowe, nie? To do tego się tam gdzieś głębiej sprowadza, do jakiejś matematyki, do takich rzeczy. Moi drodzy, tutaj słuchy mnie doszły, że przenosimy dyskusję w kuluary. Dziękuję Wam bardzo. I mam jedną do Was prośbę, rozciągajcie Wasze hasła. Dziękuję.